Jak się tylko troszkę odgarnie, dotknie się ziemi, ta ziemia jest ciepła. Ten wulkan jest cały czas aktywny. Powiem wam, że to jest naprawdę tak bardzo, bardzo strong. W sumie mówię, że to jest pochylenie 45 stopni. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. No i siemanko, witam serdecznie z Nikaragui, mojego kraju numer 162 na 193 i właśnie wzięli drona. Niby mają mi go oddać, jak będę wracał, powiedzieli, że go tylko zatrzymują, bo jest zakaz po prostu. Niestety, a miałem tu latać nad pięknymi wulkanami, nad dalej aktywnym wulkanem. Teraz szybki przerywnik. Pomoc przyjacielska. Chciałbym wam powiedzieć o ziplo.pl. Ziplo.pl jest to transport na lotniskach, który działa w całej Polsce. Wszystko działa w systemie, jest aplikacja, bardzo łatwo się na nią zalogować. Także jeśli ktoś szuka z was tanich transportów, martwicie się tym, że możecie nie zdążyć na to, oni biorą pełną odpowiedzialność, że na pewno będziecie na czas. Nie ma tam takiego czegoś, że jesteście na styk. Wszystko jest zaplanowane według was. Jeżeli chcesz mieć spokojny przejazd na lotnisko, bez stresu, chcesz, żeby ten etap podróży nie musiał cię denerwować, to polecam serdecznie. Możecie tak, albo wejść na Instagrama ziplo.pl, albo na stronę www.ziplo.pl, lub po prostu pobrać sobie aplikację, co jest najlepszym rozwiązaniem, wypełniać tam. Wszystko dopasowuje się totalnie do was. Ceny są bardzo niskie, myślę, że nawet najtańsze w Polsce. Także zapraszam serdecznie, oglądaj dalej ten odcinek. No i taki klimacik to ja lubię. Wczoraj wieczorem przyjechałem, to nawet nie widziałem, jaki ładny ten hodowla jest. No i tak, z takich ciekawostek, które powinniście wiedzieć o Nikaragui, to przede wszystkim jest to największy powierzchniowo kraj w Ameryce Środkowej, a żyje tu tylko 7 milionów ludzi, z czego milion w samej stolicy, czyli w Managua, tu gdzie jestem teraz. Co ciekawe, ta stolica jest na tyle wyjątkowa, że nawet nie ma samego centrum takiej stolicy, ponieważ było tu duże trzęsienie ziemi, rozwaliło to i jak przyleciała pomoc humanitarna, pieniądze z tego świata spłynęły, żeby ich ratować, no to prezydent zgarnął to dla siebie, no i już tak zostało. A oczywiście później go wydalili, bo zbuntowali się przeciwko niemu za to, że tak oszukał wszystkich. W 1972 roku potężne trzęsienie ziemi nawiedziło stolicę Nikaragui, niszcząc miasto niemal doszczętnie. W wyniku katastrofy zginęły setki osób, a wiele innych straciło dach nad głową. Do dziś to wydarzenie jest uważane za jedną z największych tragedii w historii Nikaragui. Z najważniejszych takich informacji, no tutaj znajduje się też największe jezioro w całej Ameryce Środkowej i ja dzisiaj tam pojadę nad to jezioro. Co ciekawe, w tym jeziorze żyją rekiny. To jest naprawdę bardzo ciekawa informacja, ale to wam więcej o tym jeziorze tam powiem, jak już tam będę. I dodatkowo Granada, miasto Granada, które jest w ogóle jednym z najstarszych miast obu Ameryk, w 1524 założyli je Hiszpanie. To w ogóle chyba było pierwsze miasto tutaj, z tego co wiem, no chyba tak, to Granada i chyba Lyon. Dwa pierwsze miasta, które tutaj założyli właśnie Hiszpanie. Dzisiaj też tam pojadę, też wam pokażę, jak wygląda to miasto, właśnie helikopter ląduje. No i to jest ogólnie kraj wulkanów. Taki samochodzik sobie wynająłem, 60 dolców dziennie. To całkiem spoko, patrzcie, jakie tu piękne papugi mają. Tutaj niestety uwięzione. No i dojechałem do Granady. Daje się na bardzo piękne miasteczko. Także zacznę najpierw od lekkiego zwiedzanka, obiad. Później pojadę dalej. Pozdrawiam serdecznie z jednego z najstarszych miast w Amerykach, obydwu Amerykach w sumie. Granada leży nad największym jeziorem Nikaragua i tam pojadę na to jezioro. Ale piękne miasteczko. Wjechałem przez nie kawałeczek, no sobie przejeżdżałem, żeby tutaj dojechać, zaparkować. Mega mi się podoba. Co ciekawego, że to jest najbardziej turystyczne miasto w całej Nikaragui i pokażę wam, jak pięknie tutaj jest. No i tutaj jestem w Parku Central, czyli w Parku Centralnym miasta i tu właśnie całe życie miasta się odbywa. Najwięcej ludzi tutaj przychodzi. Teraz nie ma tak full, no ale jest strasznie gorąco. Pewnie po południu jest dużo więcej, ale dla mnie tam akurat gorąc mi nie przeszkadza. Także pozwiedzam ile się da. Bardzo chętnie sobie coś tutaj zjem w tych lokalnych knajpkach. No i pokażę wam wszystko, co tu jest dookoła. Wielka, piękna katedra, która jest naprawdę bardzo historycznym miejscem. Ale nie dlatego, że ona tu jest nie wiadomo od kiedy, tylko w tym miejscu wybudowali pierwszy kościół w 1524 roku. Hiszpanie wtedy wybudowali tutaj i przez napady piratów wiele razy był palony i odnawiany, i znowu palony i tak dalej, i tak dalej. Ta katedra powstała koniec XIX, początek XX wieku. Jest bardzo ważnym punktem w mieście.
Wejdę tam do środka, zobaczę, w ogóle jakaś impreza tu dzisiaj jest. A, zawody jakieś. Welcome, the Cathedral View in the City of Granada. O! Można wejść na katedrę, na górę, zobaczyć widok na wieżę. No i tak wygląda katedra. Z drugiej strony możecie zobaczyć Pałac Kultury, Palacio de Cultura. Pięknie odnowione te budynki są. Ale w sumie jak to jest najbardziej popularne turystyczne miejsce, no to wcale się nie dziwię, no muszą być. Musi to ładnie wyglądać. Teraz zabieram Was na La Calzada, czyli główny deptak tutaj właśnie z barami, z restauracjami, no ale tutaj to trzeba raczej wieczorami przychodzić. Z tego co widzę, bo na razie jest bardzo spokojnie. Dobra, ja już wiem, co to tak spokojnie. Po pierwsze temperatura oczywiście. Jest teraz 13, jakieś 33 stopnie albo 34. Jak wysiadałem z auta, były 34, ile pokazywało. Idę teraz nad jezioro, właśnie nad jezioro Nicaragua, to w którym pływają rekiny. Idę zobaczyć, pokazać Wam. Jest ciekawe, że to jest największe jezioro w całej Ameryce Środkowej. Fajnie, że jest akurat ulokowane tutaj to miasteczko nad nim. Tu jest kawał historii. Stary kościół. Kurde, nie da się niestety do niego wejść. A szkoda. Chłopaki pykają w baseball. Baseball to sport narodowy w Nikaragui. Jak robiliśmy trasy po Stanach z Lalą, bardzo chcieliśmy się przejść na mecz baseballa, ale akurat nie było sezonu, a później usłyszałem, że to niestety, ale jest tak nudne. Ktoś się nie zna na zasadach, co jest tam punktowane, co nie i tak dalej, to podobno strasznie nudy. Ale tam chociaż zobaczyć na chwilę by było na pewno fajnie i pewnie kiedyś to jeszcze zrobimy. Kokosyk, najlepsze nawodnienie, najlepszy izotonik. O, tutaj widać, że można się przejechać taką kolejką. Na koniec, a w sumie może się przyjadę. To jednak dla ludzi, którzy po prostu tam na statek płyną, bo stąd się płynie też na wyspę jedną taką, co tutaj się znajduje na tym jeziorze. Piękna. Polecali mi ją, ale ja mam inne plany. Tutaj w kraju waluta, która jest, to są Kordoby od konkwistadora Francisco Hermanes de Cordoba. Dokładnie. Czyli założyciel Granady i León. Czyli dwóch pierwszych miast w ogóle w Amerykach, dwóch pierwszych miast z 1524 roku. W Lyon będę później. Chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. Mam akurat 3 na razie. Jaka jest ich wartość? 37 to jest około $1, jakoś tak, 36, 37, różnie, zależy od przelicznika. Będę musiał sobie jakiś jeden schować. W każdym kraju... Czekajcie, czy ja wziąłem z Wenezueli? A, wziąłem, no. W każdym kraju sobie zbieram jednego pieniążka i powiem Wam, że już mam naprawdę niezłą kolekcję. No i na obiad krewetki w czosnku i w masełku. Placki z bananów, z batatów dokładnie. Nie z batatów, tylko z platanus. Sorry, z platanus, jakich batatów. Pomyłka. No i surówka. Z pięknym widokiem na jezioro Nicaragua. Co ciekawe, pomyślcie, że to jezioro ma 177 km długości. W najgłębszym miejscu 30 metrów. 30 metrów głębokości. To jest naprawdę bardzo sporo. Miasto Cordoba świetne. Bardzo mi się to podoba i z chęcią bym sobie tutaj został do wieczora, ale dzisiaj nie. Jutro w sumie będę spał w Lyon. Lyon jest to stara stolica, w sumie pierwsza stolica Nikaragui. Nazwa Nicaragua wzięła się od plemienia, które tu mieszkało. 2 plemienia mieszkały. Jedno to było właśnie Nicaragua, coś takiego. I od tego się wzięła nazwa. A drugim byli Majowie po prostu. Było na tyle. Ruszam teraz za miasto. Jak to wszędzie w turystycznych miejscach, pełno pamiątek i straganów. Pogoda niestety chyba planuje popsuć mi trochę plany, ale może się uda. Zaraz Wam pokażę wspaniałe miejsce. Mirador de Catarina. Piękne. Jest jeden z najładniejszych punktów widokowych podobno w Nikaragui. To jest oczywiście krater wulkanu zalany wodą. Robi wrażenie.
Dzisiaj akurat jest niedziela. Restauracje, kawiarnie tu są. Kupić można parę rzeczy, no i posiedzieć i podziwiać ten piękny widok. Podwójna lipa. Pierwsze, zaczęło strasznie lać, a zaraz na wulkan mam jechać. To jest jedna sprawa, a druga to, że mi napisali, że jutrzejsza moja wycieczka może zostać odwołana, bo nikogo nie ma. Musiałbym zapłacić podwójnie za nią i w ogóle nie wiem, czy to jest warte. Nie, dobrze, nie lubię, jak mi się plany sypią. Świetne są te autobusy. Dajcie mi chwilę się uspokoić. Ale mam pecha. Parę godzin temu zamknęli wulkan, znaczy zamknęli Park Narodowy i w ogóle wjazd pod wulkan i wejście na wulkan ze względu na to, że padał mocny deszcz, no to padał mocno faktycznie, to jest prawda akurat. No i za dużo gazu się uwolniało i to jest niebezpieczne tam iść, niebezpieczne dla ludzi, że można się zatruć. I otwierają jutro, a jutro będę 150 km już stąd. Szkoda, bardzo szkoda, no ale nie znam. Bezpieczeństwo przede wszystkim, kurde, ale mi się tu nie układa, to strasznie. Po pierwsze mi wzięli drona, chciałem polatać nad wulkanami. Po drugie, teraz nie pozwolili mi wejść na aktywny wulkan, którego tam jak się po zmroku patrzy, to widać tą lawę w środku. No kurde, no taki pech. No powiem wam, że trochę się nie dziwię, że nie puścili, bo dymi się z niego dobrze. Faktycznie. No i pozdrawiam serdecznie z Lyon. Fajny klimacik jest tego miasta, ale nagrywać będę więcej jutro. Dzisiaj się idę po prostu przejść, popatrzeć, a jutro pokażę wam coś więcej. Jest dzisiaj akurat sobota wieczór, także specjalnie wyszedłem zobaczyć, jaki jest klimacik miasta. Jest naprawdę super. No, ale to jest też takie bardzo, bardzo turystyczne miasto. Nie wiem, czy drugie najbardziej turystyczne, czy w ogóle pierwsze. No ale te dwa właśnie, Cordoba i Lyon, najstarsze miasta. Lyon też zostało założone w 1524 roku przez Hiszpanów. W ogóle to mam takiego farta, całkowicie przypadkiem i to naprawdę przypadkiem. Mam hotel w samym centrum miasta. Że już po prostu bliżej się nie da, no prawie przy samym głównym placu. Właśnie skończyłem śniadanko, zaraz po mnie przyjeżdżają. Patrzcie, na jaki hotel trafiłem. Jaki skromny ogródek. W ogóle jest zarąbiście zrobione. W starym stylu. Znaczy nie zrobiony w starym stylu, on jest po prostu stary. Jest stary, ale jary. Pogoda jak na razie świetna, także jest dobrze. Zaraz po mnie przyjeżdżają, że dostałem wiadomość, że już się zbierają z jednego hostelu i ruszają w moją stronę, także zaraz mnie odbiera ekipa i ruszamy na wulkan. Dostałem koszulkę Nicaragua, Vulcano Boarding. No i dojechaliśmy. Cerro Negro. No i to jest ten wulkan właśnie. O, widać tam ludzi na górze. I tam się zjeżdża po tamtym zboczu. Nawet do 80 km na godzinę. W ogóle w hostelu pan nam pokazywał filmik, jak gościu pobijał tutaj rekord świata w szybkości w zjeździe na rowerze. Coś chłopu stało, jak się wywalił w końcu. Normalnie rower się w pół złamał. Przeżył podobno, ale nieładnie to wyglądało. Mamy już dechę. 172 km na godzinę ten gościu jechał, pobił rekord. No i start. Godzinka do góry. Macie możliwość oczywiście tego, że ktoś wam pomógł z deską. Płaci się $5 i taki pan, który w sumie po to przyjeżdża tutaj, bo to jest jego praca, z chęcią waszą deskę tam na górę wniesie. Godzina do góry, minuta na dół. I tak to będzie wyglądało. Dobrze, że chociaż dzisiaj się udała ta pogoda. W ogóle świetnie. Moi widzowie wysłali mi wiadomość, że niedaleko stąd, chyba 20 minut drogi od miasta Lyon, w innym mieście takim nadmorskim, jest taka para, takie państwo, które mają tutaj swoją polską restaurację. Także kolacja będzie w polskiej restauracji dzisiaj. No i teraz przewodnik troszkę nam popowiadał o tym.
Wiem, że jest tu 5 kraterów, no bo wiadomo główny, ale że te małe górki też były kratery. W 99 roku ostatnia erupcja tutaj była, czyli tak naprawdę całkiem niedawno, jakby patrzeć na wulkany. No i z tego co mówił, ale wiatr, to jest prawdopodobnie jedyna taka atrakcja na świecie, że tylko tutaj można to zrobić, czyli zjechać na desce z wulkanu. I wiadomo, nie będziemy po tej stronie zjeżdżać, bo tu jest bardzo dużo kamieni, ale od drugiej strony jest podobno dużo luźniej. Że jest taki bardziej, może nie piasek, ale no zdecydowanie lepsze podłoże do zjazdu. Wiadomo, na pustyni, wiecie, zjeżdżać po wydmach to można w wielu miejscach na świecie. Ale z krateru wulkanu już nie. Także cieszę się, że robię tu coś wyjątkowego. No i tak, z ciekawych informacji, co zaraz nam właśnie przewodnik powiedział, to jest najmłodszy wulkan w całej Nikaragui, najmłodszy w ogóle w całej Ameryce Środkowej. 720 metrów nad poziomem morza w najwyższym punkcie i mówi, że no, widać, że jest świeży, no bo jeszcze jest cały czarny, widać wszędzie kamienie, lawa. Tutaj te wulkany, to ta każda górka tutaj to też jest wulkan. No, tylko już po prostu bardzo stare. I wiadomo, natura zrobiła swoje. Im będziemy wyżej, tym coraz ładniejsze widoki będą. No, aż mi się przypomniał po prostu wulkan w Gwatemali. Na ten aktywny wulkan, jak tam się wchodziło, jak co chwilę wybuchał. Coś niesamowitego. Mega polecam. Patrzcie, jak widać, dokąd lawa doszła. Tutaj widać drugi krater. No, a stamtąd będziemy zjeżdżać. No i ciekawostek, które znowu teraz usłyszeliśmy, to tak. Ten wybuchnął w 92. Tylko raz w ogóle w historii wybuchnął. Główny tutaj w 99. Znaczy nie, główny to jest tutaj w ogóle. To. Ale to wybuchło w 1850 roku. Ten, który wybuchnął w 99, którego pozostałości cały czas widać. Jego erupcja trwała tydzień czasu. Nie był to jakiś strasznie duży wybuch, ale długi był. Lawa lała się przez tydzień czasu. Pytałem się, czy mają może drona, żeby wynająć, żeby nagrać sobie z drona zjazd. Ale powiedział mi chłopak, że drony w tym kraju są całkowicie zakazane. Totalnie. Także niestety. A szkoda, bo filmiki to nam tu zrobił cudowne. Zarąbisty widok tu jest. Już się nie mogę doczekać, jak jutro tam pojadę do tego pierwszego, który był zamknięty wczoraj, ale może jutro się uda i zaglądnąć do środka, do krateru. Że tutaj, wiecie, tutaj my idziemy cały czas po obrzeżach, tu jest też, ale nieaktywny, a tam jest aktywny. Nie wiem, czy będzie słychać, bo tak wieje. Za mną krater z tego, co wybuchnął w 92 i tutaj pod nogami, jak się tylko troszkę odgarnie, dotknie się ziemi, ta ziemia jest ciepła. Ten wulkan jest cały czas aktywny, on cały czas grzeje tutaj to miejsce. W ogóle czuć to w ogóle. Jak się dotkniecie, to jest naprawdę ciepłe. Ponad 200 wulkanów jest w Nikaragui. No i dobra, przyszedł czas na zjazd. Idziemy się przebierać, zakładać gogle, kombinezony. Muszę sobie z koszulki zrobić taką bandanę na buzię. No wiecie, to nie jest takie super bezpieczne. Nam pokazywali wywrotki, które się tam dzieją, jak ktoś spanikuje. Także najważniejsze nie spanikować, mimo szybkości, nie wystraszyć się i lecieć przed siebie. Tego to się łatwo mówi, ale to nie jest wcale takie proste, bo jednak wiecie, no, mózg jak zacznie odczuwać strach, ciało zareaguje. Zobaczymy, będzie jak będzie. No i ruszamy. Fajnie, chłopak nam wszystko wytłumaczył. Jak to zrobić, żeby było bezpiecznie, jak się nie wywalić. Jak ktoś spanikuje, to się wywali. No tak powiedział. Powiem wam, że to jest naprawdę tak bardzo stromo. W sumie mówił, że to jest pochylenie 45 stopni. No to musi być stromo.
O, po wszystkim. Ale była zabawa. Powiem wam, że w niektórych momentach naprawdę mocno się rozpędzało. That was cool. Yeah. I'm all dirty. O, wywalił się gościu. Albo pani raczej. O, chyba pani. Jedzie następna osoba, ale gorąco w tym jest. Trzeba się z tego rozebrać trochę. Wszędzie mam ten piach wulkaniczny i kamienie, ale warto. Zarąbista sprawa. Pod koniec już naprawdę było mega szybko. Fajnie, tutaj ten pan, co go widzicie po lewej, mierzy nam czas. A że nie czas, tylko szybkość. Z jaką szybkością zjeżdżaliśmy. Także pod koniec jeszcze się dowiemy. No ja nie wiem, ile mogłem mieć. Z 50 może mniej. Mi się wydawało mega szybko, ale pewnie w rzeczywistości wcale tak szybko nie było. O, wywaliła się. O nie, deska i uciekła. Nie no, to była naprawdę świetna zabawa. Stąd widać dokładnie, tutaj możecie zobaczyć, jakie lotki idą, ale to inną drogą idą akurat niż my, szliśmy bardziej naokoło. A tam możecie zobaczyć, jak się zjeżdża. No nie no, to było coś naprawdę świetnego i każdy, kto będzie w Nikaragui, no może nie każdy, ale ktoś się nie boi, ktoś lubi takie rzeczy, to polecam to zrobić. Po drodze mamy krótki przystanek u jakichś lokalsów tutaj po prostu. Totalnie u lokalsów, bo to jest u nich w domu. Widzicie, pranie wisi dookoła, dzieciaczek się uśta w hamaku. No i będziemy jeść sobie tu obiadek. No i mamy lokalny obiadek, fasolę czerwoną, ryż. Nie wiem co to jest. Mięso? Nie wiem. Wydać sobie, o piesek tu leży. O, patrzcie jaki piesek. Ej, piesek! Świnka se leży jakby nigdy nic. Wywalone. Drzemka. Nawet się nie rusza. No, widzę, że po prostu z mojego hotelu nie było tej wycieczki, bo tu inna wycieczka się pakuje. Właśnie to, co miałem jechać po południu. Jedzie się takim autobusem. Też się zjeżdża tak samo jak my zjeżdżaliśmy. Tylko tu jest ta różnica, że tu jest impreza później. Kurde, ile fajnych hosteli tutaj jest. Aż żałuję po prostu, bo ja wpisywałem hotel siłownią, żebym mógł sobie ćwiczyć. To był mój błąd. No ale ktoś to wiedział, że to tak będzie. Nie wiedziałem, nie miałem pojęcia i trochę żałuję. A wam polecam zatrzymać się tutaj w hostelach, bo są naprawdę świetne. Teraz wracam do hotelu, bo muszę się ogarnąć. Jestem brudny po prostu z tego całego pyłu wulkanicznego. Później planuję fryzjera, bo no, wyglądam już, znaczy barbera, wyglądam już jak dziad z lasu. O, później pozwiedzam miasto, bo muszę wam oczywiście pokazać, jak wygląda Lyon. Bo to jest piękne miasto, także chcę wam pokazać. A później pojadę do tego miasteczka obok, na wybrzeże, do polskiej restauracji. Normalnie chodzi to za mną, odkąd się o niej dowiedziałem, cały czas za mną to chodzi. Za mną piękna katedra z 1474 roku. 1747. Byłem blisko. Ale czadek, fajnie trzymają dzwony. Piękna katedra, ale zamknięta. Niestety nie mogę wejść do środka. Może później będzie otwarta. Dzisiaj niedziela, także troszkę spokojnie. W ogóle jest okropnie gorąco na razie. Także za dużo jeszcze tutaj nie ma ludzi. No, nawet w sumie dobrze dla mnie. Pójdę sobie załatwić swoje sprawy. Czyli fryzjer, siłownia, obiad i dopiero zacznę zwiedzać. Ale tak dobrze się tutaj czuję. Tak po prostu bezpiecznie i powiem wam, że to jest bardzo ważne w podróżowaniu, jak jedziecie do takiego miejsca, gdzie bez problemu sobie chodzicie, podziwiacie, robicie co wam się podoba i możecie się czuć bezpiecznie. A jeszcze dla mnie, jak ja nagrywam, to już w ogóle jest znakomite, bo wiem, że za parę dni nie będę miał tego uczucia swobody. Po nagrywaniu będę musiał się mocno czaić. No, w Haiti będzie mocno, już tak podejrzewam. Wow, patrzcie, to jest kościół z 1643 roku. No wiadomo, że oczywiście był pewnie wiele razy remontowany. No ale pewnie pierwszy właśnie powstał w tym miejscu. Wejdę do środka zobaczyć. Dobra, z racji tego, że jest niedziela i niewiele się tutaj dzieje na mieście, dużo rzeczy pozamykane w ogóle, to jadę do Las Penitas. Jest to najładniejsza plaża tutaj w okolicy Lyon, 20 km stąd. No i tak wygląda ta plaża Las Penitas. Ocean spokojny, moi drodzy. Wiadomo, z tej strony szału nie ma, bardziej pewnie tam od strony Morza Karaibskiego są dużo ładniejsze te plaże. No, ale tutaj jest jak jest. Wiadomo, też piasek wulkaniczny, to szału nie będzie. Przyjechałem do poleconego miejsca Playa Roca. Niby jest dobre jedzonko, ale ja to tak tylko na kawkę.
bo później idę do polskiej restauracji na jedzonko. To chyba jakiś popularny hotel jest albo hostel. Dużo ludzi tutaj, widzę młodych ludzi, takich hostelowych. Dzisiaj z tym naszym przewodnikiem troszkę pogadałem też o bezpieczeństwie tutaj, no bo mi się wydaje, że jest turbo mega bezpiecznie. No i on mi to potwierdził, że no oczywiście teraz po Salwadorze, no bo Salwador jest teraz najbezpieczniejszym krajem w Ameryce Środkowej, no, ze względu na to, że prezydent wszystkich tam zamknął do więzienia, tego takiego chyba teraz najbardziej popularnego, i już stamtąd nie wyjdą. No a tak to, że na drugim miejscu podobno pod względem bezpieczeństwa jest Nikaragua. Bar Polakom Mniam. Przyjechałem do polskiej restauracji w Nikaragui. Patrzcie, polska flaga. No i okej, jestem. Właśnie czekam już na zupkę fasolową. Do tego zestaw kiełbasek. No pierogów nie będzie, no sezon teraz. Znaczy nie ma teraz sezonu aktualnie. Także no trudno, ale jest spoko. Tu mam wchodzić? O, a to na wynajem macie, tak? No właśnie też mi pisali, ja już miałem zarezerwowane. A to tak. I tutaj 3 jeszcze ewentualnie osób? Ogródek. Centrum wypoczynkowe. Tak. Ogromna chałupa. Jak się tu żyje? Super. Super, co? Bez stresu. No i to jest najważniejsze. Jak nie ma stresu, to jest najważniejsze, bo spokojnie człowiek sobie może funkcjonować. Bardzo przyjazny system podatkowy. Nie ma go w ogóle? Jak to jest za granicy? Prawie, co? Zupka fasolowa. Czekam już na kiełbaskę polską. Patrzcie, co dostałem, jaki zestawik ładny. 3 kiełbaski, ogóreczki. Kiszony? Niestety nie, ale też dobry. Ale! Dziękuję. No, pycha! No i świetnie spędzony czas. Pozdrawiam Was serdecznie, bo na pewno oglądacie. Także dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. Pyszne jedzonko i każdemu polecam, jak będziecie w Nikaragui, będziecie w Leon. No macie tu bardzo niedaleko. Pół godzinki i jesteście. Siemanko, w kolejnym dniu miał być osobny vlog, ale niestety od rana pada, także wiem, że moje dzisiejsze całe plany, które mam, nie wyjdą, no także całe 5 dni w Nikaragui będzie w jednym odcinku. No tak to jest, niestety czasem tak bywa, trochę wiedziałem, na jaką pogodę mogę tu trafić, trochę się łudziłem, że może się uda lepsza, ale i tak nie jest źle, bo tak naprawdę dopiero dzisiaj tak cały dzień pada. Się byłem fryzjera, chyba widać. Już wyglądałem jak dziecko z lasu, trzeba było się tym zająć. Tym bardziej, że niedługo, już naprawdę, no jeszcze nie, to jakie niedługo, jeszcze 10 dni. Miałem powiedzieć, że niedługo się lalą widzę, ale nie. Jeszcze, ale już bardzo tęsknię, bardzo. Także się nie mogę doczekać, aż się zobaczymy. A zobaczymy się w Afryce, gdzie podróż po kolejnych krajach Afryki, to będą wakacje bardziej, nie ma co ukrywać. Lecę na wyspy, lecę do 4 krajów leżących właśnie na wyspach, czyli Mauritius, Komory, Seszele i Madagaskar, także będzie super. No i tak, wróciłem z powrotem do stolicy, czyli w Managua, w tym samym hotelu, w którym byłem na początku. Po pierwsze, bo jest bardzo blisko lotniska, mam tutaj 2 minuty do lotniska, no po drugie, że był fajny. Jest co robić, cały czas dzisiaj pada, teraz akurat na chwilę przestało. Przed chwilą zadzwoniłem do Parku Narodowego, żeby się upewnić, czy na pewno jest zamknięte, bo podejrzewałem, że jest zamknięte, skoro dużo pada. Ale chciałem się upewnić. No i niestety tak, no jest zamknięty, także nie zobaczę środka wulkanu, niestety. Kurczę, no to był taki mój numer 1 tutaj, który chciał zrobić. Wiadomo, zjazd na desce, zarąbiście, było świetnie. No ale jednak wulkan to wulkan. Tak, znaczy wulkan to wulkan. Zobaczyć aktywny wulkan, lawę i wszystko, to było fajnie. No ale cóż, nie tym razem, może kiedy indziej. Nikaragua jest krajem na pewno, do którego kiedyś wrócę, bo świetnie to było. Bardzo mi się podobał. Mam nadzieję, że kiedyś może z lalą tutaj wrócę. Zobaczymy. Czas pokaże. Na miasto nie wyjeżdżam nigdzie, bo... Znaczy no, oprócz do sklepu, ale na żadne zwiedzanie, bo po pierwsze niewiele jest tutaj do zobaczenia w ogóle w tym mieście, tak jak wam mówiłem na początku. A po drugie, nie chce mi się.
Nie chce mi się, bo tam nie ma naprawdę nic ciekawego do pokazania. Pani mi oddaje drona właśnie. Jest! Dron odzyskany, kreolskie śniadanko jeszcze na sam koniec. I za chwilę odlatuję do Miami. No i dobra, pierwsze co robię jak jestem w Stanach, znaczy tym razem akurat, no to Bubba Gump. Krewetki uwielbiam po prostu, uwielbiam. Także idę sobie zjeść pyszne krewetki w panierce kokosowej. No powiem wam, że mógłbym zamieszkać w Stanach, serio. Ale dwie lokalizacje głównie. No, taki Nowy Jork. Nowy Jork jest za zimny. Lubię Nowy Jork, ale tam jest za zimno. Także albo Los Angeles i okolice, albo właśnie Miami i okolice. To są miejsca, gdzie jakbym miał się tutaj przenosić, to chętnie. Myślę, że Lala to by chciała. Także nie musiałbym dwa razy pytać. Ale w Tajlandii też jest super. Tajlandia to nasz domek i nie zamierzam zmieniać. Przyjechałem na South Beach. Teraz sobie pójdę połazić, ale najpierw pralnia. Trzeba wszystko wybrać, bo na Haiti sądzę, że też nie będzie okazji wybrać, także muszę zrobić to wszystko tutaj. Powiem wam, że bardzo dobrze, że mam taki dzień właśnie jeden między tym Haiti, przed tym Haiti raczej, że mogę sobie wszystko ogarnąć. Bo muszę jeszcze jakiś hotel zarezerwować, bo mam tylko tam na jedną noc zarezerwowany, potrzebuję na 3 albo 4, nie muszę sprawdzić, kiedy mam wylotowy. No ale nawet chociaż na 3 też muszę zarezerwować. Pomieszkałbym tutaj, naprawdę. Właśnie idę na Ocean Drive. Mam pół godzinki, zanim się pranie wypierze. Później jeszcze muszę wrócić przełożyć oczywiście. Także troszkę sobie tu pochodzę. Ale to niesamowite. Tyle ile flag tu wisi, jak pomyślę sobie, że pewnie w każdym w tym kraju już byłem. Dobra, teraz zobaczyłem, co to za flagi są. To są flagi krajów, które grają w Mistrzostwach Świata 2020, czyli w piłce nożnej. Szkoda, że nie ma tam Polski, no ale cóż, jakoś nie jestem zaskoczony wcale. O, siłownię jakąś chyba nową zrobili. Siłownia była dalej. Tej nie było albo nie pamiętam. Ale nie, no chyba jej nie było. Niesamowite. Dzisiaj jestem w tak świetnym miejscu, a jutro o 8 rano będę na Haiti. Jeden z najniebezpieczniejszych krajów na świecie. A ja nie wiem teraz, czy nawet nie jest najniebezpieczniejszy. Troszkę wczoraj o tym poglądałem, co tam się wyprawia. Aż mi się stąd nie chce jechać. Nie ukrywam, że posiedziałem sobie troszkę w Miami. Niestety w tym roku nie będzie czasu polecieć na dłużej do Stanów. W przyszłym roku już mamy zaplanowaną oczywiście podróż. Prawdopodobnie cały lipiec spędzimy. Jaki lipiec? Cały kwiecień. Taki jest przynajmniej plan. A jak wyjdzie, to się okaże. Piękne są te stare samochody. Pojeździłem takim. Wybijam teraz na plażę, pokażę wam jak wygląda i przelecę dronem. Piękny biały piasek i słynne budki ratowników. Ale cisza, spokój jest taka, że szok. Zobaczyć jak wygląda sama plaża. Szczerze to mi się tu podoba wszystko wokół tej plaży, ale sama plaża to strzału nie robi. Dużo lepsza plaża jest, jak pojedziecie wyżej, Fort Lauderdale lub Hollywood. Tam są ładne plaże. Przyjechałem na kubańską dzielnicę. Smacznego coś zjeść. Fajnie to. Spotkanko z Karoliną i z Łukaszem. Ale mają furę. Jeździłem nią. Świetnie się jeździ. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję, że znaleźliście czas, żeby się zobaczyć. Co to za agencja Everest? Pozdrawiam. Ale leci to fura.
No, Łukasz mi się dał przyjechać ostatnio, bo naprawdę to tak zapieprza, że jest szok. Miłe spotkanie. Wracam teraz na South Beach. Ja coś jeszcze porobię, pochodzę, pozwiedzam. Mam jeszcze parę godzin czasu. Także trzeba jeszcze to dobrze wykorzystać. Pogoda jest świetna. Także bardzo ciężko. No i tak, znalazłem sobie jakiś hotelik blisko lotniska za 5 dyszek, aż nie wiem jakim cudem tak tanio. Miałem iść na lotnisko spać, ale nie dałem rady zrobić odprawy wcześniej. Także nie dało się do luncha wejść, a marznąć tam przez kolejne 6 godzin mi się nie chciało. No, to sobie chwilę się kimnę na lotnisko, a jutro do Haiti. Moi drodzy, śledźcie odcinki z Haiti, bo będą ciekawe. Nie wiem, co mnie tam spotka, nie wiem, co mnie tam czeka. Łole, lodówka. Fuj, ale śmierdzi szlugami. Ja nie lubię, jak w hotelach palą papierosy. Później wchodzicie i tak się śmierdzi. Fuj. Pamiętam, to mi się normalnie przypomina zapach hoteli w Las Vegas. Tam w każdym hotelu śmierdzi papierosami. Fuj. Dobra, dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. I pamiętajcie, kolejny kierunek do Haiti, a później wracam do Afryki.